Cześć kochani, znowu się witamy. Następna audycja. O czym będzie? Jak w tytule, jaką wodę pić? Nie każda woda jest dobra. Dlaczego taki temat? Już dawno nie nagrywałem żadnych audycji o wodzie. Ciągle mówiłem o zakwaszeniu organizmu. To jest taka, że tak powiem, e, taka, a w zasadzie taki główny temat, bardzo ważny, bardzo istotny dla nas wszystkich, a więc zakwaszenie, czyli zatrucie organizmu i tak dalej, ale to mniejsza z tym, ale tutaj woda też odgrywa ogromną rolę właśnie w odkwaszaniu organizmu, czyli wypłukiwaniu różnego rodzaju toksyn, a tych toksyn w tej chwili naprawdę mamy w organizmie masę, to znaczy źródeł dostarczania do organizmu jest cała masa, począwszy od właśnie wody, poprzez to, co jemy, gdzie pokarm, żywność trudno nazwać faktycznie te produkty do jedzenia, które mamy w sklepach, trudno nazwać pokarmem, jedzeniem, żywnością. Przepraszam, jedzeniem tak, ale trudno nazwać pokarmem czy też żywnością, posiłkiem, tak prawdę mówiąc. Do tego stresy i tak dalej, do tego smog w powietrzu, do tego smog elektromagnetyczny i tak dalej. Organizm jest po prostu cały czas zanieczyszczany. I teraz pytanie, w jaki sposób neutralizować te toksyny, w jaki sposób oczyszczać organizm. No, w jaki sposób w ogóle, jeżeli jesteśmy brudni, bo na przykład pracujemy, mamy jakąś brudzącą, że tak powiem, pracę w ogrodzie, praca zawodowa nasza i tak dalej. Przykładem są górnicy, to co później trzeba robić? No, trzeba się po prostu myć, trzeba się po prostu kąpać. Ale zazwyczaj to tak, myślimy o kąpieli zewnętrznej, czyli chcemy wypłukać te 2 metry kwadratowe naszej skóry, tak przeciętnie, ale na przykład nie myślimy o tym, słuchajcie, to jest paradoks w ogóle, żeby myć wnętrze organizmu. Jak to wnętrze organizmu? No tak to. Wątroba musi być przepłukiwana, na przykład. Płuca muszą być przepłukiwane. Jelita muszą być przepłukiwane. Same jelita, gdybyśmy rozprasowali kosmki jelitowe, to są takie niewielkie wypusteczki, ich na 1 mm kwadratowym jelita jest około 30-40 na 1 mm kwadratowym. Gdybyśmy to wszystko rozprasowali, to wyszłaby nam pewnie powierzchnia boiska piłkarskiego, czyli w granicach około chyba 360 metrów kwadratowych, 360 metrów kwadratowych u dorosłego po prostu człowieka. I teraz, a więc woda jest niezbędna. Teraz pytanie, do czego ta woda w ogóle ma służyć? A więc w jaki sposób, jaką rolę w ogóle odgrywa? Często ludzie no, pytają mnie o to, więc ja piłeczkę odbijam, mówię właśnie, ale powiedzcie mi, do czego woda służy? No do picia. Ale w jakim celu? No żeby ugasić pragnienie. Ja mówię, ale zaraz, ale czy pragnienie to jest jakby ugaszanie pragnienia, to jest rola wody, czy jest troszeczkę coś innego? I tak wiecie, jak zaczynamy dyskutować, to sami ludzie dochodzą do wniosku, że faktycznie popełniają. Ja też popełniałem takie same błędy kiedyś, jak nie miałem pojęcia o tym temacie, o wodzie. Popełniamy błędy, myśląc, że woda ma służyć zaspokajaniu pragnienia. Ale czym jest pragnienie? Pragnienie jest jedynie sygnałem, że w organizmie jest za mało wody, że mamy dostarczyć wody i jeżeli już czujemy pragnienie, to znaczy, że dom się pali. To znaczy, że jest to ostry sygnał. To znaczy, że zapaliła nam się lampka na przykład ładowania akumulatora albo lampka, że akumulator nie jest ładowany w samochodzie, albo zapaliła się czerwona lampka dotycząca smarowania silnika olejem w samochodzie również. A więc to jest coś, co już jest dość późne. To jest alarm. Zatrzymaj się człowieku i uzupełnij to, co masz uzupełnić. A więc uzupełnij wodę. I teraz jest pytanie, jaką rolę woda spełnia w organizmie. Ja te wszystkie historie opisuję, no tutaj jeszcze raz pokażę, w 2 podstawowych swoich książkach: Woda, fenomen życia. Część pierwsza, czego jeszcze nie wiedziałeś o wodzie, i część druga, co zawiera woda, którą codziennie pijemy.
Zresztą jest eksponowane tutaj na miniaturce, są te dwie książki eksponowane. Ale dlaczego w ogóle dzisiaj taki temat? Dlatego, że posłuchajcie, życie podrzuca nam tematy. I dzisiaj będzie temat, jaką wodę pić. Trochę się poznęcam, no nie ukrywam, bo wiecie doskonale, że mam taką naturę dość polemiczną, emocjonalną. Jestem emocjonistą. Czasami mnie coś tam trzepie. Kortyzol się lekko podnosi. Czasami traktuję oczywiście to ze śmiechem. Tutaj jakieś tam cienie z boczku ciągle mi występują, przeszkadzające. No, studio mam takie, jakie mam. Studio w domu, ale to już mniejsza z tym. I słuchajcie, żeby w ogóle porozmawiać konkretnie, ja się uśmiecham, dlatego że mówię, się troszeczkę poznęcam. E, o co chodzi? Po prostu zaczynamy, więc zaraz się wszystko wyjaśni. Posłuchajcie. Akurat 14 marca 2025 roku pani Magdalena Polska zamieściła w Gazeta.pl artykuł Wodę też możemy pić złą, którą wybrać? Dietetyk ostrzega przed jedną, najgorszy wybór. Przyjrzyjmy się temu, e, sprawdźmy, o czym mówią dietetycy i o czym mówią lekarze, bo tutaj chyba jedna pani lekarka będzie się wypowiadała i przedyskutujemy razem z wami ten temat. Więc przyjmuje się, że dorosły człowiek powinien dostarczać organizmowi od 1,5 do 2 litrów wody dziennie. Problem w tym, że woda wodzie nierówna, prawda? Wybór w sklepach jest szeroki, nic więc dziwnego, że można się pogubić. Jaką wodę pić, a jakiej lepiej unikać? Bardzo dobre pytanie. I teraz słuchajcie dalej. Każdego dnia tracimy wodę nie tylko razem z potem i moczem, lecz także w trakcie oddychania. Zgadza się. Jest ona niezbędna do funkcjonowania organizmu. To dlatego tak ważne jest, aby dbać o jej uzupełnianie. Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby dziennie wypijać około 0,02 litra wody na każdy kilogram masy ciała. To minimum, a zapotrzebowanie zależy od różnych czynników, w tym wysiłku, temperatury otoczenia, a nawet płci. O, dodajmy tutaj jeszcze od wieku. Dzieci potrzebują relatywnie więcej wody niż dorośli. Teraz pytanie, a jak jest z osobami starszymi, które często nie piją i dochodzi do wysychania dosłownie organizmu i tak dalej. Co najlepiej pić? I tu pojawia się, kochani, problem. No i właśnie za chwileczkę będą pytania, jaką wodę wybrać. Tych ekspert radzi unikać, mogą zaszkodzić. Zaraz zobaczymy, kto jest tym ekspertem. Na półkach sklepowych można znaleźć wody mineralne, źródlane, a także lecznicze, po które powinniśmy sięgać ze wskazaniem lekarza. O, i tutaj, kochani, od razu budzą się we mnie małe demoneczki. Dlaczego? Dlatego, albo wielkie demony. Bo jest sprawa taka, a co to ma być za lekarz? Bo jeżeli jest to lekarz balneolog, znaczy takich wielu w przychodniach, do których na przykład wy się udajecie, siedzą, pracują balneolodzy, czyli lekarze znający się na wodach mineralnych, jakie wody mineralne pić, w jakiej ilości i tak dalej, bo ja jakoś znałem tylko kilku balneologów. Te pierwsze różnią się, uwaga, jeszcze raz, wody mineralne, źródlane, lecznicze. Te pierwsze różnią się od siebie w zależności od stopnia mineralizacji, choć zasadniczo nisko oraz bardzo mineralizowane i źródlane są tym samym. Bardzo nisko mineralizowane wody zawierają poniżej 50 mg składników mineralnych na litr, nisko do 500 mg, średnio od 500 do 1500 mg, a wysoko zmineralizowane powyżej 1500 mg. Do tego dochodzi jeszcze kranówka. Co w związku z tym pić? Wybór właściwej wody może wydawać się absurdalny. W końcu woda to woda. Są jednak takie, na które lepiej uważać, szczególnie gdy wybieramy butelkowane w sklepach. Jak w rozmowie z kobieta.onet.pl zaznaczył Bartek Szemraj,
ekspert do spraw dietetyki. Tak, pana Bartka Szemraja znam z YouTube'a, czasami oglądam jego audycje, nie dyskutuję na temat jego zaleceń i tak dalej, i tak dalej. To nie jest temat dzisiaj, natomiast dzisiaj będziemy mówić o wodzie. A to jest mój temat. I teraz pytanie, czy to jest temat pana Bartka Szemraja, do którego odnoszę się z ogromnym szacunkiem, jak do każdego człowieka, chyba że ktoś mi naciska na odciski. Więc pan Bartek Szemraj, ekspert do spraw dietetyki, powinniśmy w szczególności unikać jednego rodzaju. Najgorszym wyborem wodą, której staram się unikać, jest woda nisko mineralizowana w plastikowej butelce. Podkreślił i dodał, że to i tak wybór lepszy od słodkich napojów. Oto prawda. Bo nieraz też na różnego rodzaju szkoleniach ludzie mnie pytają: panie Januszu, to jaką wodę pić? Ja mówię: słuchajcie, lepiej pić byle jaką wodę niż żadną wodę albo słodkie soki. Oczywiste. Zgadza się. Zaraz ten temat pewnie będzie rozwinięty. Dlaczego? Bo po pierwsze przepłacamy, po drugie plastikowe opakowanie, ale tutaj nie może mi się tutaj podświetlić, po drugie plastikowe opakowania to nie jest dobry wybór. Butelki, zwłaszcza wykonane z PET, politereftalan etylenu, mogą uwalniać szkodliwe związki chemiczne, w tym bisfenol typu A i bisfenol typu S. Absolutnie zgadzam się, absolutna racja jest. Które następnie mogą przenikać do wody. Nie mogą, tylko przenikają do wody. Nie mogą uwalniać szkodliwe związki chemiczne, tylko uwalniają. To słuchajcie, takie słowa klucze, mogą i tak dalej, to jest takie zastrzeżenie, żeby się nikt ewentualnie nie doczepił do autora ewentualnie jakiejś tam po prostu publikacji. I to często to słowo jest spotykane w wielu pracach naukowych, gdzie nie ma ostrych stwierdzeń. Tak, następuje to, czy to, czy to, tylko są sformułowania typu mogą, możliwe i tak dalej, i tak dalej. To jest taka poprawność artykułowa. A więc te substancje, bisfenole, przenikają do wody. Dzieje się tak między innymi na skutek niewłaściwego przechowywania, więc narażenia na działanie promieni słonecznych wysokich temperatur. A jak to? Ta woda jest niewłaściwie przechowywana, więc gdzie? Narażenie na działanie promieni słonecznych wysokich temperatur, ale gdzie? Haha, kochani, był czas kiedyś, to był 2007-2008 rok, że pracowałem w Warszawie, robiłem wykłady, zajmowałem się wykładami. Jakie to były wykłady? Wykładałem towary na półkach. Byłem na emeryturze, tak, akurat taka była sytuacja życiowa, że trzeba było dodatkowe jakieś prace wykonywać, więc się tam zatrudniłem. Żadna praca nie hańbi, przynajmniej się wiele rzeczy nauczyłem, przyjrzałem się. I dzisiaj mogę się właśnie z tym z wami podzielić. Ponieważ wykładałem towary w Carrefourze w Realu na półkach, to jednocześnie widziałem, skąd te towary pochodzą. I na przykład, jeżeli chodziło o wodę, to woda oczywiście, nikt jej nie wstawiał do jakichś magazynów pod zadaszenia, tylko woda na paletach stała po prostu owinięta streczem, czyli tą potężną tą folią, i to stała ta woda na potężnych paletach, to setki, tysiące litrów na wolnym powietrzu, na placu magazynowym. I była poddawana działaniu właśnie światła, promieni słonecznych i wysokich temperatur. O tym pan Bartek Szemraj tu mówi. Z tego powodu wielu producentów rozlewa wodę do butelek, które są wolne od BPA, czyli od bisfenoli. Aha, nie tak łatwo. Bartek Szemraj podkreślił, że jego zdaniem najlepszym wyborem będą wysoko mineralizowane, najlepiej w szklanym opakowaniu. Zgadzam się z połową tego stwierdzenia. Najlepiej w szklanym opakowaniu, ale w żadnym wypadku wysoko mineralizowane. Absolutnie. Przepraszam, panie Bartku, pan się bardzo mocno myli. Dlaczego się pan myli? No, po prostu myślę, że nie ma pan odpowiedniej wiedzy na ten temat.
Kochani, żebyśmy się dobrze rozumieli. Powiedziałem, że będę się trochę znęcał. To moje znęcanie, chcę, żeby to było łagodne. Nie chcę nikogo skrzywdzić, nie chcę nikogo urazić. Natomiast o co chodzi? Jeżeli każdy z was ma prawo nie wiedzieć, tak samo jak ja mam prawo nie wiedzieć pewnych rzeczy, z którymi się spotykamy w życiu. Nie to chodzi tylko o wodę, o żywienie, o jakieś inne historie. Każdy z nas jest jakimś ignorantem w większym lub mniejszym zakresie. Nie znamy się na wszystkim. Natomiast jeżeli już ktoś zabiera głos publicznie i jest traktowany jako ekspert, to musi to wiedzieć. Dlatego, że jego zdanie jest bardzo, z jego zdaniem będą się liczyć na przykład tutaj czytelnicy. Bo ten pan akurat powiedział, że należy pić wody wysoko mineralizowane. Nie, to jest już nieprawda. Dlaczego? Będziemy o tym mówić, a z drugiej strony następną również audycję poświęcę temu, czy pić wody wysoko mineralizowane, czy też nie, jaką w ogóle wodę pić, bo akurat ten artykuł, no, że tak powiem, zapłodnił mi troszeczkę mózg. Co zresztą, jak zaznaczyła magister Celina Całka-Ktinicka, dietetyczka z poradni Cel-Cal oraz CM Damiana w rozmowie z portalem Be Healthy Magazine abczdrowie.pl, woda źródlana i nisko mineralizowana to właściwy wybór dla osób z niewydolnością nerek. Popatrzcie, woda źródlana i nisko mineralizowana to jest właściwy wybór dla osób z niewydolnością nerek. Tak, zgadzam się z tym. Jest to ważne, ale zobaczymy, co dalej będzie. Jest to ważne, ponieważ im mineralizacja jest wyższa, tym nerki muszą bardziej pracować, co dodatkowo je obciąża. Właśnie o to chodzi. Wyjaśniła. U zdrowych osób dorosłych w codziennej diecie najlepszym wyborem będzie woda średnio zmineralizowana, natomiast u niemowląt i małych dzieci nisko mineralizowana. Wyjaśniła z kolei dietetyk Luiza Woźniak z Centrum Medicover. Ja się tutaj, kochani, za głowę chwytam, bo zaraz, nie bardzo rozumiem, nie wiem, czy wy rozumiecie. Ale jak to jest, że dorosły to jest inny człowiek, a dziecko, niemowlę i małe dzieci to są inne człowieki, inni ludzie. Dla jednych jest to, dla drugich jest tamto. Kochani, coś tu mi nie gra. U zdrowych osób dorosłych w codziennej diecie najlepszym wyborem będzie woda średnio zmineralizowana, u niemowląt małych dzieci nisko zmineralizowana. Dlaczego? Dla dorosłych średnio zmineralizowana, a u niemowląt i małych dzieci nisko zmineralizowana. Dlaczego? Chciałbym się dowiedzieć. Dobrze. Jaka woda jest najzdrowsza do picia? Warto skonsultować się z lekarzem. Ha, ha, ha. Wracam do początku. Balneolodzy ewentualnie się znają mogą się znać na wodzie, nie każdy się może znać, ale balneolodzy, którzy zazwyczaj lekarze pracujący w uzdrowiskach, gdzie jest ta woda lecznicza określonego typu i oni określają, ile tych kubeczków z takim dziobkiem, jak ktoś z was był w sanatorium, to wie, o czym mówię, ile tej wody dziennie można wypić. 3-4 kubeczki, nie więcej. Specjalne wody lecznicze. Wody wysoko mineralizowane zawierają od 1500 do 4000 mg składników mineralnych na litr. Zazwyczaj mowa tu o magnezie, wapniu, sodzie, a także chlorkach, wodorowęglanach, siarczanach, jodzie, fluorze, żelazu i dwutlenku węgla. I to dlatego tak ważne jest czytanie etykiet. I proszę Państwa, kochani moi, jeżeli mamy pić wody, które zawierają od 1500 do 400 mg składników mineralnych, to jest tragedia. U nas powstał potężny przemysł wód i ciągle nam się wciska kit, mówię tu po prostu otwarcie, otwartym tekstem, wciska nam się kit, że woda ma być dostarczycielem dla naszego organizmu składników mineralnych. To jest bzdura. Woda nigdy nie była
nie jest, nie będzie dostarczycielem składników mineralnych, bo w jakiej postaci? W wodzie jest rozpuszczona skała, która w temperaturze ludzkiego ciała bardzo chętnie osadza się w naszych naczyniach krwionośnych, w stawach i zaczynamy mieć problemy. I teraz było zdanie, pani dietetyczka powiedziała, że dla niemowląt nisko mineralizowane. Dlaczego? Bo można uszkodzić nerki i te wszystkie przewody moczowe, nerkowe i tak dalej, i tak dalej. Kochani, a co dzieje się z czajnikiem, jeżeli gotujemy w niej wodę wysoko mineralizowaną? Jest czysty? Wielu z was na pewno zna to doświadczenie, że po pewnym czasie czajnik, czy elektryczny, czy zwykły, który stawiamy na gazie, jest praktycznie do wyrzucenia. Albo trzeba go odkamieniać. Dlaczego odkamieniać? Na grzałkach powstaje osad. Będę mówił o tym w następnej mojej audycji. Nawet piosenkę wam zaśpiewam, dzisiaj też kawałek. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Jest tak w reklamach, czy nie? I okazuje się, że twarda woda, czyli wysoko zmineralizowana, wysusza skórę głowy na piasek. Twarda woda nie jest dobra dla pralki, dla urządzeń, powiedzmy, centralnego ogrzewania, wodociągów, bo tam się osadzają te osady, ale dla człowieka jest jak najbardziej potrzebna. Co to za bzdura, kochani? Jeńców nie biorę, mówię otwarcie, jest to bzdura. Minerały mamy dostarczać sobie z pokarmem, z pożywieniem lub w postaci suplementów odpowiednich, wieloskładnikowych i łatwo przyswajalnych. W odpowiednich postaciach mają to być suplementy. I tylko ta rola jest gleba, jest roślina. Roślina pobiera składniki pokarmowe, a więc też minerały z gleby, minerały, których my nie jesteśmy w stanie przyswoić. Przerabia to w procesie fotosyntezy na składniki przyswajalne dla organizmu ludzi i zwierząt. My nie jesteśmy w pewnym sensie też zwierzęciem, tak? Biorąc pod uwagę budowę naszych ciał. Dlaczego woda morska nie nadaje się do picia? Przecież ona ma tam masę minerałów. To powinniśmy, nie wiem, no firmy powinny sprzedawać wodę, butelkować ją, wodę morską, tylko w jaki sposób można oczyścić je? No znaleźć na przykład na Pacyfiku, na Atlantyku bardzo czysto, przestrzenie bardzo czystej wody, statek wypływa, powiedzmy butelkuje i tak dalej i sprzedawać jako wodę mineralną, leczniczą i tak dalej. Dalej. Lekarka Katarzyna Darecka na łamach portal medonet.pl podkreśliła, że wody wysoko mineralizowane mogą być zdrowsze od zwykłych mineralnych źródlanych. Sięganie po nie zaleca się w szczególności osobom z niedoborami magnezu i wapnia, choć w tym przypadku o wiele skuteczniejsze będą suplementy i leki. O, nareszcie coś konkretnego. Pani doktor, z największym szacunkiem dla pani, ale chciałbym zapytać, bo ja nie wiem, jaką ma pani specjalizację i tak dalej. Jakie wody, na jakiej podstawie pani twierdzi, że wody wysoko mineralizowane są zdrowsze od zwykłych mineralnych źródlanych? Dlaczego? Czy was, lekarzy, sorry, nie odnoszę się do wszystkich, bo są na pewno lekarze, którzy wiedzą, o co chodzi, ale ja mówię o pewnej statystyce, nie chcę uderzyć w nikogo osobiście, personalnie, mówię o systemie. Czy na studiach medycznych uczy się lekarzy dokładnie o wpływie jakości składników pokarmowych na organizm, na funkcjonowanie, na zdrowie, czy uczy się o roli wody, którą spełnia w naszym organizmie, czy uczy się o wpływie pól elektromagnetycznych, że tylko te trzy tematy wrzucę? Nie, niestety nie. Jeżeli nawet jest trochę tematów, to są traktowane po macoszemu, z grubsza, jest niewiele godzin i lekarze, to jest moja, słuchajcie, kochani, praktyka wieloletnia, w tej chwili prawie 30-letnia.
praktyka, gdzie ja stykałem się z różnego rodzaju lekarzami, z pełnym szacunkiem, kochani lekarze, dla waszej wiedzy, dla waszego poświęcenia i tak dalej. Ale nikt was tego nie nauczył, o czym ja powiedziałem przed chwileczką. Nie macie niestety, kochani, pojęcia o wodzie, o pokarmie, o tego typu rzeczach. Nie macie pojęcia. Nie mówię tego, żeby po prostu zrobić komukolwiek przykrość, ale jeżeli ktoś się wypowiada, jeszcze raz powtarzam, publicznie na takie tematy, to powinien być autentycznym ekspertem. A, tu się pojawia pytanie, czy Dąbrowski niejaki jest ekspertem? Tak, uważam się za eksperta. Dlaczego? Bo jest takie powiedzenie biblijne, po owocach poznacie ich. Od 1999 roku piję tylko wodę osmotyczną, najczystszą, która zawiera gdzieś jakieś 40-50 mg w litrze. Jest bardzo czysta. Bo kochani, ja wiem, jaką rolę woda spełnia w organizmie. A teraz jaką? Odbiegam troszeczkę od tego tematu, od artykułu. Woda ma myć zewnętrznie i wewnętrznie. Wewnętrznie, czyli rozcieńczać, rozpuszczać, transportować, przekazywać informacje. O, tu się dopiero dogadujemy. Tu wielu może powiedzieć, co za bzdury. Ja wiem, o czym mówię. I nie dlatego, że to ja wiem, Janusz Dąbrowski, że wymyślił sobie coś, tylko na bazie badań naukowych bardzo poważnych naukowców. Woda przekazuje informacje. I jeszcze raz powtarzam, te dwie książki to są kluczowe. To jest Biblia. Nie boję się tego po prostu powiedzieć, bo wiem, po prostu wiem. I za tym stoi wieloletnia moja praktyka. Wielu ludzi można było powyciągać z różnego rodzaju problemów, jeżeli im się powiedziało, pij czystą wodę, bo ona będzie rozpuszczać. Podobno ta woda osmotyczna miała mnie rozpuścić, była tak niebezpieczna do picia, bo ona rozpuszcza wszystko. Co w organizmie rozpuszcza? Rozpuszcza osady, rozpuszcza złogi, rozcieńcza toksyny. I dzięki temu, dzięki nerkom, dzięki wypoceniu, dzięki skórze jako trzeciej nerce, dzięki płucom możemy po prostu te toksyny wszystkie wydalić z organizmu. Jeżeli będą rozcieńczone, jeżeli złogi będą rozpuszczone, nic nam się nie będzie osadzać w naczyniach krwionośnych. Ja na przykład mam układ krwionośny w rewelacyjnym stanie. Jeszcze raz powtarzam, od 1999 roku piję tylko wodę osmotyczną, czystą. Plus od 20 paru lat stosuję różną są suplementację. Od 2013 roku dzień w dzień stosuje kompleksową suplementację odżywiania. Po prostu taki program, że dzień w dzień, nie wtedy, kiedy zachoruję, ja nie choruję w ogóle, tak prawdę mówiąc, a więc stosuję po co? Po to, żeby wzmocnić między innymi układ odpornościowy, żeby wszystkim moim komórkom dostarczyć to, czego w produktach do jedzenia nie dostarczę. No ale mniejsza z tym. To jest takie było odbiegnięcie. Jak widzicie, wysoki poziom emocji, jak zwykle u mnie. Jeżeli kogoś to razi, no wybaczcie mi, jestem jaki jestem, może się kiedyś zmienię. O, i tutaj była mowa o wiele skuteczniejsze będą suplementy, czy leki, a jakie leki? Jakie leki mogą dostarczać magnezu wapnia? To są suplementy, ale muszą odpowiedni mieć skład. Jeżeli to będzie sam magnez, i nie będzie wapnia, to magnez się będzie, po prostu nie będzie przyswajalny tak jak powinien. Odpowiednia proporcja, 1:2. Załóżmy, magnez wapń, a dodatkowo w jakiej postaci? Zdrowy człowiek nie ma przeciwwskazań do picia. Problemy pojawiają się w przypadku wspomnianych już osób z chorobami nerek, ale także przewlekłymi chorobami endokrynologicznymi. Zaraz. Czyli zdrowy człowiek nie ma przeciwwskazań do picia wód wysokomineralizowanych? No dobra, przeciwwskazań nie ma. To w ogóle po co ma te pić wody wysokomineralizowane, jeżeli one mogą szkodzić ludziom z chorobami nerek? Jeżeli ktoś ma chorobę nerek albo inne choroby, to im ta woda może szkodzić, ale tym innym ludziom zdrowym to nie? Nie rozumiem tego. Osoby z nadciśnieniem powinny szczególnie zwracać uwagę na zawartość sodu. Woda mineralna
o wartościowym składzie, zdaniem ekspertów, będzie dobrym wyborem. W razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem, a gdy pojawią się niepokojące objawy, zrezygnować z ich picia. Och. Mać czudesne, to jak u mnie mówią na Podlasiu, czyli matko przecudowna. No nie, jeszcze raz powtarzam, z jakim lekarzem można się skonsultować? Jeżeli ja kiedyś kilka razy trafiłem na lekarzy i lekarze mówili, pytali mnie, a czy pan coś tam no, bierze, jakieś leki? Ja mówię, tylko suplementy. Suplementy? Ale po co? A jakie suplementy? No wymieniałem to. A co to takiego jest? I w jakim celu pan to zażywa? Wszystko? Wszystko. Więc pytanie, do jakiego lekarza? U nas powstał mit, taki paradygmat. Ja w swoich książkach również piszę, słuchajcie, takie klauzule, słuchajcie, książki nie mogą w żadnym wypadku zastąpić konsultacji z lekarzem. Ale z jakim lekarzem? Właśnie dlatego należy zasięgnąć porady kompetentnych w danej dziedzinie lekarzy. A więc jeżeli jest balneolog, wszystko w porządku. On może wiedzieć coś na temat wody. Każdy inny lekarz nie będzie miał pojęcia, chyba że się sam interesuje. Dalej. Co z wodą z bąbelkami i z kranu? Bardzo dobre pytanie. Sprawdź, kto nie powinien pić wody gazowanej. Nikt nie powinien pić wody gazowanej. Od tego trzeba zacząć. To, czy sięgamy po gazowaną, zależy od preferencji. No bo ktoś polubił tą gazówkę. Zasadniczo nie ma przeciwwskazań do ich spożywania u osób zdrowych. A i znowu jest problem. Aha, zdrowe osoby mogą pić, bo im ewentualnie nie zaszkodzi. Lekarze zalecają jednak, aby osoby z problemami gastrycznymi jej unikały. Może bowiem pogłębiać problemy żołądkowe, refluks, nadkwasotę, wzdęcia, a także objawy związane z chorobą wrzodową żołądka. A u zdrowych zdrowi to jakoś wytrzymają. A co z kranówką? Woda z kranu jest uznawana za bezpieczną dla zdrowia. Jest uznawana. Guzik, prawda. Jest uznawana przez kogo? Znęcam się. Ale posłuchajcie, spotykam reklamy różnych firm wodociągowych, nasza woda, krakowska woda, najczystsza. Robiłem wykłady na ten temat i pokazywałem, co z tą wodą na przykład w różnych miejscowościach jest. A co z kranówką? Woda z kranu jest uznawana za bezpieczną dla zdrowia, tłumaczyła magister Całka Klinicka. Skład takiej wody jest podobny do wody źródlanej, zawiera m.in. wapń, magnez, fosfor, sód, siarkę, miedź oraz potas, łącznie około 200-300 mg minerałów na litr wody, czyli jest to woda nisko mineralizowana, dodała. I co z tego, że tam są te minerały? W jakiej postaci? Ja już mówiłem. Co mamy w czajnikach? Jeżeli podlewacie na przykład kwiaty u siebie w domu i często wielu z nas nalewa najpierw tą taką wodę do butelki, kranówkę, do butelki plastikowej na przykład, czy jakiejś szklanej i ją zostawia, żeby się tam chlor odstał. Bo w kranówce jest przeważnie chlor. Po co? No po prostu, żeby zabić bakterie. Dlaczego pani magister Całka Klinicka nie mówi o chlorze? I dlaczego się nie mówi o tym, że może dojść do awarii sieci wodociągowej i ta sieć nie zostanie przepłukana jedynie następnymi porcjami wody? To nie jest tak, kochani. To nie jest tak. Kranówka jest niebezpieczna, dlatego, kochani, warto zamontować sobie, mówię o tym, ja nie sprzedaję filtrów osmotycznych, zamontujcie sobie filtry osmotyczne. Będziecie przynajmniej mieli pewność, że pijecie bardzo czystą wodę, pozbawioną trójhalometanów, pozbawioną bisfenolu, pozbawioną lambli, różnych pierwotniaków, alg, pozbawioną bakterii, bo filtr osmotyczny nie przepuści tego, bo tam jest kilka stopni, jest filtr tak zwany sznurkowy, węglowy, jeszcze dwa lub czasami trzy zestawy po drodze, plus jeszcze tak zwana membrana osmotyczna, przez którą mogą przejść tylko cząsteczki wody i niewielkie ilości soli. A dlatego wówczas taka woda zawiera około 50, 60, 40 zaledwie miligramów w litrze i jest to bardzo czysta woda. Niektórzy mówią, że to jest zbyt czysta woda.
To ja pytam, to wolisz pić wodę zbyt czystą czy zbyt brudną? Co dalej? No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Tutaj jest, jaką wodę woli. Zapraszamy do udziału w sądzie oraz komentowania. I teraz gazowana. Przy okazji, kochani, czym się gazuje wodę? Dwutlenkiem węgla. Woda ma to do siebie, że rozpuszcza, jest kapitalnym rozpuszczalnikiem, praktycznie najlepszym w przyrodzie. I w związku z tym rozpuszcza również gazy. I ten gaz, dwutlenek węgla CO2 rozpuszcza się w wodzie, tworząc z wodą kwas węglowy. Słaby, ale kwas. I teraz wyobraźmy sobie, bo ktoś pije, lubi pić bąbelki, bo się przyzwyczaił do nich. Zwłaszcza w upalny dzień, bo jeżeli pijemy te bąbelki, one się rozprężają, no więc ten napój, ta woda się oziębia lekko i takie wrażenie świeżości się ma. I teraz pytanie jest, mam nadzieję, że mieliście rodzinę gdzieś tam na wsi, dziadków może. Więc ja nieraz zadaję pytanie ludziom, którzy nie pytają o wodę. Proszę pana, a jaką wodę truskawkową na przykład chcesz pić? Czy to dobre truskawkowe, czy jakieś inne? Ja mówię, słuchajcie, no właśnie to jest problem. A mieliście może jakąś rodzinę dziadków na wsi? No tak, nawet dziadek jest żyje. To jedyny ten dziadek ma studni u siebie. No jak to jedną? Jak to jedną? A jaka jest tam woda? No zwykła woda. I dziadek do czego tą wodę zużywa? No ma jeszcze konia, tam ma jakieś gęsi, ma jakieś tam bydełko, jakieś... Aha, dobrze, a co wy pijecie? No, no musimy tą wodę pić. Okej, w porządku. Ale jest wodociąg? No jest, bo jest tam pompa zamontowana i tak dalej, ale z tej studni. A mówi, a nie ma dziadek wody, studni z wodą truskawkową albo wodą gazowaną? Na początku patrzą na mnie jak na wariata, a później zaczynają rozumieć. Mówię, zastanówmy się wszyscy, jaką wodę piliśmy jako ludzie 200, 300, 400, 500, 1000 lat temu. To były źródła, to były rzeki, to były jeziora. I w tych rzekach, źródłach, jeziorach, zwłaszcza w otwartych zbiornikach, ta woda nie miała szans się niczego jeszcze rozpuścić. Dlaczego? Dlatego, że to była woda opadowa, deszczówka. Żeby rozpuścić jakąkolwiek skałę, to trzeba nieraz tysięcy lat. A więc to była woda czysta. Ona co najwyżej zawierała jakieś zanieczyszczenia biologiczne. No, powiedzmy, wpadł dzik, utopił się w tej wodzie i rybki i raki go po prostu pożarły. Ale woda się w procesie samooczyszczania się oczyszczała. Natomiast dzisiaj mamy przemysł, który zatruwa nam wszystko. I dlatego należy w domach montować filtry osmotyczne. Tak, działam na korzyść firm osmotycznych, tak, dlatego że to jeszcze zależy, jakie filtry, bo tu chodzi o dobrą jakość, no nie? I dzisiaj można kupić takie filtry osmotyczne za w granicach 1500-2000 zł. Warunek, chodzi o to, żeby ta woda była czysta i była czerpana u was w domach, w waszych mieszkaniach, gdzie jest koniec, końcówka, że tak powiem, sieci dostarczającej wodę. I to jest wszystko. Dobra, zatrzymuję, kochani, udostępnienie. Emocjonalnie trochę się poznęcałem. Jeszcze raz powtarzam, nie chcę nikogo po prostu ani skrzywdzić, ani no, dokopać komuś z przeproszeniem. Nie o to zupełnie chodzi. Tylko jeszcze raz powtarzam, że jeżeli ktoś się wypowiada na forum publikum, to powinien mieć naprawdę wiedzę. Natomiast ta wiedza jest absolutnie... Nie, to nie jest ta wiedza. Organizm, powtórzę jeszcze raz, potrzebuje bardzo wielu minerałów. Komórka, każda z naszych komórek, żeby prawidłowo funkcjonowała, powinna być zaopatrywana dzień w dzień 70 do 90 różnego rodzaju składników, plus woda, plus tlen. I między innymi w tych składnikach są różnego rodzaju minerały w odpowiedniej postaci. Ale to mamy mieć z pokarmu. Też takim pokarmem są suplementy diety, wieloskładnikowe, naturalne, a nie uzyskiwane jedynie w drodze syntez chemicznych. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że
Dzisiaj mamy się dożywiać, ja wielokrotnie o tym mówię, zresztą mam tutaj też taką książkę jeszcze, naturalne składniki suplementów diety. Kiedyś to mnie interesowało bardzo, co, co to jest takiego, jakaś gotu-kola, co to jest żeńszeń i tak dalej, i tak dalej. Napisałem taką książkę, zebrałem wiedzę, ale to mniejsza z tym. Dzisiaj mamy problemy z jedzeniem. Mamy produkty do jedzenia na półkach sklepowych, jeszcze raz powtórzę, które bardzo trudno nazwać pokarmem, żywnością, posiłkiem. To są jedynie produkty do jedzenia w ogromnej większości. Często szkodzące nam. Stary temat. Wiecie doskonale, niczego nie odkrywam, o tym wiecie. Idziecie do supermarketu czy jakiegoś nawet mniejszego sklepu, ale wielkopowierzchniowego i tak są. Dział z żywnością i dział ze zdrową żywnością. Niewielki dział. To ja się pytam, ludzie, to jest jakieś horrendum. Dział z żywnością, dział ze zdrową żywnością. Jeżeli jest tu dział ze zdrową żywnością, to tam, to co to jest w takim układzie? Śmiechoty, zgadza się? No po prostu brak logiki w tym wszystkim. Kochani, kończymy temat. Nie wiem, jak to długo trwało. Troszeczkę to potrwało. Natomiast o co chodzi? Trzeba być ostrożnym, jeżeli chodzi o wypowiedź tych wszystkich tak zwanych ekspertów. A więc nie sugerujcie się tym, szukajcie wiedzy dodatkowej, myślcie. Też nie przyjmujcie w ciemno tego, co ja powiedziałem, bo może Janusz Dąbrowski się myli. Owszem, ja napisałem te swoje książki, zbierałem wiedzę kilkanaście lat, studiowałem, uczyłem się, praktykowałem na sobie. Mój czajnik jest czysty. Więc jeżeli ja piję, herbata ugotowana na wodzie osmotycznej, czasami bo akurat mieszkam z mamą, ma 93 lata, więc musiałem 2,5 roku temu wrócić tutaj w Pielesze na Podlasie, po prostu opiekować się mamą, więc czasami znajomy mówi, Boże, co to za rodzaj herbaty? Janusz, gdzie ty kupujesz tą herbatę, że ona taka smaczna i tak wygląda i nie ma żadnego osadu na szklance? Ja mówię, to nie jest herbata, to jest zwykła herbata, którą ja też kupuję w sklepach, ale to jest woda. To jest woda. Ona nie ma żadnych osadów, nie ma tam żadnych innych składników. Jest czyściusieńka, jest po prostu zdrowa. Chodzi tylko o to, żeby ta woda była jeszcze dodatkowo strukturyzowana. Można to zrobić w warunkach domowych, nie ma żadnego problemu. Gdyby jeszcze miała wysokie pH powyżej 8 czy w granicach 9, to też byłoby fajnie. Ale nawet jeżeli ona nie będzie alkaliczna, to po prostu łykam sobie suplementy i sprawa załatwiona. No, które zawierają masę różnego rodzaju minerałów łatwo przyswajalnych. Zresztą w moich audycjach o tym mówię. I to jest wszystko. Kochani, kończymy. Aqua omni sunt. Woda jest wszystkim. Miejcie do dyspozycji czystą, źródlaną wodę, krystalicznie czystą wodę. Bo to jest podstawa, jedna z podstaw zdrowia. Najlepszego Wam życzę. Posłuchajcie, i na koniec prośba, o tym nie mówiłem na samym początku, jeżeli audycja Wam się podobała, to jeżeli wzbudziło nawet jakieś emocje, nawet czasami negatywne, bo się wewnętrzam, e, ale znaleźliście jakieś wartości w tej audycji, to dajcie lajki, suby. Ci, którzy się jeszcze nie zasubskrybowali, przenieście te link do audycji dla swoich znajomych, do rodziny. Dzielcie się tą wiedzą, dlatego że mamy dzisiaj takie czasy, jakie mamy i trzeba mieć wiedzę po prostu. I jeszcze raz powtórzę, sprawdzajcie mnie. Nie wierzcie mi na słowo. Ja nie wierzę już dzisiaj żadnym autorytetom. Lata 2019, 20, 21 pokazały, kto to są ci autoryteci. Sprzedajni, często i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza z tym. Więc ja mówię, sprawdzajcie mnie. Szukajcie potwierdzeń, szukajcie zaprzeczeń ewentualnie. I praktykujcie. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Trzymajcie się. Do następnego spotkania. Popatrzki.